Witajcie, w tym filmie będziemy rozmawiali na temat tego, jak skutecznie i pomysłowo szukać dobrej, lepszej lub pierwszej, ale dobrej pracy. Zapraszam do zobaczenia tego filmu. Na samym wstępie muszę Wam powiedzieć jedną kardynalną zasadę przy szukaniu ofert pracy, chociaż wszystkie w tym filmie, które wymienimy, będą też kardynalne, bo też będą kluczowe w tym, żebyście zarabiali więcej. Chociaż od razu Wam mówię, że będzie osobny film o tym, jak zarabiać więcej kasy, pieniędzy na etacie. I tamten film, który nagram i on będzie, albo już jest, albo będzie dopiero, też szukajcie na moim kanale, dlatego że on da też Wam jakieś nowe poglądy na sprawy zarobkowe. Natomiast w tym filmie skupimy się, w jaki sposób szukać lepszej lub nowej lub ogólnie dobrej pracy. Mianowicie pierwsza zasada, która jest bardzo ważna, jeżeli jesteś taki sam jak wszyscy, to jesteś taki sam jak wszyscy i niczym się nie wyróżniasz. To jest niby takie oczywiste, ale takie oczywiste dla jakoś większości osób nie jest. Dlatego, że nie chodzi o to, żebyście byli jak artyści, którzy sobie dziwnego fryza walną i dziwne ubranie spasują i jesteście wtedy celebrytami, tylko chodzi tutaj o zupełnie coś innego. Jeżeli jesteście tacy jak wszyscy w ofercie i szukacie pracy i nic Was nie wyróżni spośród innych kandydatów na dane stanowisko, no to tak naprawdę to jest wtedy to loto, czy akurat Was wybierze, czy nie. Musicie się czymś wyróżnić i te sposoby wyróżnień będziemy mówili też o tym w tym filmie. Można by powiedzieć, że CV jest kluczowe, chociaż kluczowe nie do końca tak naprawdę jest. CV to jest tylko papierek lub inny format czegoś, co mówi albo może, albo powinien powiedzieć pracodawcy o Was samych, czyli o Waszym doświadczeniu zawodowym, chociaż coraz mniej tak naprawdę na to się zwraca uwagę. Duże firmy korporacyjne czy większe firmy nowocześniejsze coraz mniej i być może sami zauważyliście, jeżeli jesteście już specjalistami w jakichś dziedzinach, że coraz mniej zwracają uwagę na doświadczenie, a raczej wolą sobie podebrać ludzi zielonych jak groszek, żeby ich tam hodować od początku, bo można im płacić mniej, po prostu ich tam doładować trochę kursami i wtedy mają w miarę taniego, ale potem już specjalistę, który u nich wyrośnie. Ale tu nie chodzi o doświadczenie, tylko o Wasze CV. Mianowicie w CV znajdują się różne rzeczy. Tak jak mówiliśmy, te doświadczenie, ale też Wasze szkoły, kursy, szkolenia, znajomość języków, pokazana lub nie pokazana Wasza gęba z tą Waszą twarzą na CV to jest na dwoje babka wróżyła, dlatego że za granicą z reguły jest coś takiego, że niemile widziane czasami jest Wasza twarz na CV, dlatego że to może już sugerować, że będzie brane pod uwagę Wasza aparycja. Natomiast w Polsce często jest ciśnięte, żeby dołączyć zdjęcie. Jeżeli mówimy o rynku pracy w Polsce, a mówimy przecież w tym filmie po polsku, to ja Wam radzę dołączyć swoje zdjęcie i oczywiście jest zdjęcie, które będzie Was prezentowało w sposób pozytywny, a nie jej osoby niekompetentnej czy trochę stukniętej. Czyli zdjęcie schludne i żebyście na nim wyglądali spoko, jak do zdjęcia na jakimś dyplomie. Ale lepiej dopasowane do tego, na jakie stanowisko też będziecie się ubiegali. Ale co o tym CV? Mianowicie CV nie może być takie, wiecie, zwykłe, nudne, długie i absolutnie nie może też być paciate i nasrane jakimś nowoczesnym sposobem takim, że staje się nieczytelne lub przeładowana treść lub forma nad treścią. W dwie strony jest to złe. Skrótowo mówiąc, Wasze CV ma wyglądać w taki sposób, żeby było schludne, bardzo dobrze czytelne, ale jednocześnie szata graficzna była na tyle ciekawa, że jak ktoś patrzy na nie, to ciekawie jest zrobione. Tu już punktujecie czymś, że jesteście inni niż większość, bo no dobra, przyznam Wam się do czegoś. Mianowicie kiedyś na jakieś stanowisko chciałem dowiedzieć się moi konkurenci, czyli osoby startujące w rekrutacji, jak wyglądają ich CV, jakie mają doświadczenia, jakie mają w ogóle, co tam napisane, jak te CV ich wyglądają. Może Wam to się wydać trochę takie niefajne, ale ja robiłem swoją ofertę pracy. Nie, że robiłem, że to mnogo, bo raz tylko takie coś zrobiłem. Czyli wystawiłem swoją ofertę pracy, że oferuję taką samą analogiczną pracę jak ktoś gdzieś indziej. I zobaczyłem, ci specjaliści tacy sami w tej samej dziedzinie, powiedzmy jak ja, żeby mi CV-ki swoje przysyłali. Ja wtedy sobie zlukałem, to mają, to by warto u mnie też podciągnąć. I wygląda tak szata graficzna i powiem Wam, 95%, jak nie 99% osób, które CV wysyła, jest one identyczne. Oczywiście, wiecie, identyczność mi chodzi, że jest taka, że patrzycie na nie i od razu wrzucacie też następne i na Was nic nie robi, żaden efekt wow nie jest, dlatego że one są wszystkie randomówki, takie nudne. Dlatego jak zrobicie swoje CV już w sposób taki ciekawy wizualnie, ale mówię jeszcze raz, nie przesrane jakimiś kolorami, czy jakieś nie wiadomo jakie tam MacGyvery nawymyślane, tylko w sposób schludny, ale wyglądająca szata graficzna ciekawie, to już jesteście na pozycji punktowej, dlatego że maksymalnie 5% osób ma CV przedstawione w sposób ciekawy. To oczywiście często nie decyduje o tym, czy Was się zatrudni, czy kogoś innego, ale to już jest ta jedna cegiełka, którą macie wtedy na plus.
ACV to jest pierwszy kontakt taki jako taki z tym pracodawcą, więc dobrze już na tym starcie zrobić sobie inaczej niż reszta owieczek. W internecie macie całą masę darmowych generatorów waszego CV, tam sobie weźcie, poukładajcie swoje dane, wpiszcie i on wam wyjdzie w sposób ciekawy. Z tym nie ma naprawdę w dzisiejszych czasach żadnych problemów. Kolejna sprawa też dotyczy CV i na niej bardzo duża część osób też daje sobie strzał w kolano, a mianowicie CV dopasowujecie do oferty pracy, a nie sracie całą swój życiorys albo jeszcze od początku świata piszecie, co tam się nie wydarzyło. Nikogo to nie obchodzi. Jeżeli startujecie na dane stanowisko A, to tylko rzeczy, które są powiązane z danym stanowiskiem wpisujecie, chyba że nic nie macie powiązane i w ogóle to jest, wiecie, strzał taki nowy, no to wtedy coś musicie wpisać, no to te inne rzeczy. Ale jak macie jakieś długie CV, wiecie, taśmociąg typu tasiemiec, to dobierajcie tylko te rzeczy, które będą ewentualnie powiązane z tymi rzeczami, na którą ofertę startujecie, a nie rzeczy pozostałe, które nie mają w ogóle nic wspólnego. Weźcie to, wykluczcie i tego nie dawajcie. Dobra, jeszcze tylko jedna wzmianka do CV, mianowicie wasze zainteresowanie, jeżeli naprawdę jakieś macie zainteresowania, warto je wpisać, szczególnie jak macie jakieś ciekawe zainteresowania, bo często na rozmowach kwalifikacyjnych są poruszane też tematy waszych zainteresowań. Oczywiście jak macie jakiś PDF, zoofilię i jakieś inne rzeczy, to może ich lepiej nie wpisujcie wtedy, natomiast jak macie jakieś fajne, ciekawe zainteresowania, nurkowanie, skaki ze spadochronem, tenis stołowy albo dalekie wycieczki rowerowe, cokolwiek, co jest ciekawe, to wpiszcie, dlatego że często na ten temat też jest dana rozmowa i jak jesteście dobrzy w tej rozmowie, to będziecie mogli gadać na ten temat i to też pokaże temu pracodawcy coś o was więcej, że macie jakiś charakter, macie jakąś osobowość. To naprawdę część osób nie docenia. To jest mała pierdółka, która bardzo często jest decyzyjna też przy wyborze was na dane stanowisko. Oczywiście też mówię o stanowiskach jakichś tam już bardziej też z reguły specjalistycznych, nie dotyczących oczywiście tego zainteresowania, gdzie takie rozmowy są prowadzone, a nie tam, wiecie, podaj śrubę, gdzie niekoniecznie aż tak zwracają uwagę na takie rzeczy. Dobra, teraz lecimy już do spraw, jak szukać tej pracy. Mianowicie wiecie, jakie jest dzisiejsze czasy, wszystko jest w internecie. Oczywiście nie wszystko, dużo rzeczy nie ma, ale większość rzeczy możecie zrobić przez internet i tak samo wyszukiwać pracy, bo chyba nikt z was sobie już w dzisiejszych czasach nie wyobraża, że idziecie do Urzędu Pracy i tam szukacie ofert pracy. Ostatnie, co tam znajdziecie, to właśnie ofertę pracy. Raczej tylko rozgoryczenie i łzy. Szukacie ofert pracy w internecie, tylko możecie to robić na różny sposób i ja wam powiem, jak robić to na inteligentny sposób, a nie sposób najgłupszy. I to jest właśnie pierwsza strefa, którą musicie obskoczyć, ale nie może być tylko jedyna, a mianowicie oczywiście portale ogłoszeniowe typu Pracuj, OLX, jakieś inne duperele. Na tych portalach sobie wpisujecie taki zawód, czy tam stanowisko, czy cokolwiek, jakie was interesuje, wybieracie jakiś tam zakres. No i oczywiście na tych portalach jest ok, tylko zdajecie sobie sprawę, że by wstawić tam ofertę pracy, to jest jest czasami ona płatna, a B, to nie każda firma się chce tam wystawiać, często są to na mniejszych, niszowych stronach wystawione oferty, albo nawet te oferty pojawiają się na wewnątrz strony, podstrony danej firmy, czyli w tych ogłoszeniach byście jej nie znaleźli. A tym samym sobie zawężycie rynek wyszukiwania. Jeżeli jesteście w jakiejś dziedzinie specjalistami, specjalizujecie się po prostu w czymś, to pamiętajcie, w dzisiejszych chorych czasach bardzo dobrze social media działają w tym aspekcie, że tworzą się grupy osób tematycznych. Uwaga, nigdy nie szukaj ofert pracy na grupach szukam pracy, dam pracę, praca online. Tam nie szukaj. Tam najgorzej, gdzie możesz być, to tylko marnujesz czas i więcej to jest oszustów niż ofert pracy. W mediach społecznościowych szukaj pracy na grupach specjalistycznych, czyli dopasowanych do Twojego profilu zawodowego, czyli grupy, nie wiem, maklerów, bankierów, czegokolwiek, czymkolwiek Ty się nie zajmujesz, stolarzy, weteryniarzy, czymkolwiek. Pamiętaj, szukaj grupy, która jest dobrana do Ciebie zawodowo i tam szukaj ofert pracy. Jak nie ma ofert pracy, to stwórz swoją ofertę pracy, mianowicie, że Ty szukasz pracy. Bardzo często się to sprawdza, ale w tak zwanych grupach branżowych. No i oczywiście sami wiecie, że Face to jest taki trochę upośledzony taki serwis społecznościowy, ale na nim czasami grupy tematyczne są całkiem niezłe. LinkedIn już jest specjalizacją w jakimś sensie i tam na nim możecie już prędzej znaleźć dane grupy, które Wam podpasują, ale oczywiście też jest Borderline, czy jakieś tam zupełnie inne strony, też mające grupy tematyczne zawodowe. Tam szukajcie pracy, tam wystawiajcie, że szukacie pracy. Bardzo często właśnie w tych miejscach jest najlepszy odzew. Dobra, a teraz jeszcze fajny sposób na wyszukiwanie ofert pracy, których nie znajdzie nikt, nie zauważy nikt. Możecie
możecie być jedynymi, którzy będą wiedzieli o danych ofertach pracy. Jest to wyszukiwanie w internecie w wynikach ograniczonych. I to się naprawdę sprawdza, dlatego że zobaczycie oferty pracy, których tak naprawdę nikt poza Wami lub po jakąś tam bardzo skąpą ilością osób nie obczai. A jak to robicie? Mianowicie przykładowo wyszukiwarka Google, wpisujecie swoją, przykładowo jesteście inżynierami jakości, to wpisujecie praca inżynier jakości, na przykład nazwę swojej miejscowości, nie wiem, Szczecin, i wybieracie, czyli właściwości, więcej zakres dat i wybieracie sobie ostatni tydzień czy 4 tygodnie. Pamiętajcie, żeby nie wybierać za długich, czyli nie ostatni miesiąc, bo miesiąc to się dużo już rzeczy wydarzyło. Najlepiej ostatni tydzień i zobaczycie dane oferty pracy, czy tam dane strony, na których pojawiły się takie słowa. To jest właśnie wyszukiwanie ograniczone i w tym wyszukiwaniu ograniczonym bardzo często zauważycie oferty pracy takich, których nie znajdziecie nigdzie, dosłownie nigdzie na żadnych innych stronach tych takich popularnych z ofertami pracy, grupach, branżówkach i tak dalej. Tylko znajdziecie je na wewnętrznych jakichś tam podstronach danych firm, czy jakichś tam niszowych stronkach, gdzie jakaś firma dodała takie ogłoszenie. To naprawdę Wam zwiększy pole łowów dobrej oferty pracy. Dobra, ale też mówimy o jakichś pomysłach na wyróżnienie się, a mianowicie pamiętajcie, że w dzisiejszych czasach niekoniecznie CV musicie składać w formie papierowej. Oczywiście w niektórych miejscach, czyli administracji państwowej, czyli jak chcecie być pasożytami w budżetówce, to oczywiście musicie składać tam tylko w takiej formie, w jakiej wymaga tego od nich ustawa, czyli musicie wszystkie papiery tam załączać. Natomiast u innego pracodawcy możecie czasami wideo CV zrobić sobie i to jest takie dosyć popularne, jeszcze w Polsce raczkujące, ale za granicą już mocno hulające. Możecie nagrać wideo z sobą, czyli wychodzicie tak jak ja, cześć, jestem Tomek i przedstawiacie tam dlaczego. Oczywiście te CV wideo musicie zrobić dopasowane do oferty pracy, czyli wiecie, że chcecie pracować na YouTube, cześć, jestem Tomek, lubię gadać, na YouTube coś tam. Jakbyście dobre CV, ciekawe wideo zrobili, to też jakoś punktujecie. Chociaż oczywiście nie w każdym sektorze gospodarki i nie każdym typie stanowisk, nie? Że jest Tomek, wideo CV spawacz. No to niekoniecznie, ale w jakichś tam innych zawodach to często może się to nieźle sprawdzić. Pomyślcie, większość osób składa na papierze, a Wy jako wideo już Was się zapamiętuje, nie dość, że z gęby już Was kojarzy, czyli jak przechodzicie na daną rozmowę, to już wiedzą, o, to ten, co wideo walnął, a drugie, że już wyróżniliście się spośród osób pozostałych i już tym macie punkcik. Oczywiście jak zrobicie normalne wideo, a nie jakieś tam, że flaszki za Wami stoją i jakaś tam liba się odbywała, a chleb też jest dookoła, tylko jakieś coś, co ma Was wyróżnić w sposób pozytywny. Słyszałem też o takim pomyśle, mianowicie, że CV swoje, jak się wysyła papierowe do firmy, to się adresuje je do dyrektora, wysyła w kopercie pakowej, tak jakby jakiś prezent przyszedł lub do działu HR, obojętnie, do kogoś, kto jest odpowiedzialny za rekrutację możliwe. Można to wysłać i oczywiście zapakowane w papier pakowy, że ktoś otwiera, myśli, że nie wiadomo co, a tam Wasze CV, nie? To co się dzieje w tym miejscu, to też Was wyróżnia, to też zrobiliście coś inni. To jest bardzo ważne. Nieważne w jaki sposób, ważne, żebyście byli inni niż wszyscy. Oczywiście jak każdy będzie inny, to będzie dobrze, będzie duża różnorodność wtedy, ale z reguły ludzie są tacy leniwi. Mówię Wam od razu, 95% ludzi będzie taka sama, nie? Jak cięty po prostu pod linijkę każdy. W tych 5% jak zrobicie cokolwiek innego, to się wyróżnicie już na wstępie. Wiecie, też dużo osób szukało pracy i znalazło całkiem niezłą. Na przykład na pewno słyszeliście o takich, że na billboardach w jakimś trasie dojazdowej do jakiegoś dużego miasta, na billboardzie po prostu wykupił billboard ze swoją gębą, szukam pracy, mam takie studia i takie, czyli krótko podsumował siebie ze swoją twarzą. I tak osoby znajdowały pracę. Czasami na niektórych stanowiskach można wydać, żeby zarobić potem więcej. Billboard się sprawdził, możecie w radiu ogłosić na przykład, że szukacie pracy i powiedzieć tam krótko o sobie, ale pamiętajcie, w dzisiejszych czasach, gdy świat jest taki, jaki jest, pamiętajcie, że są tak zwane wirale. Jak zrobicie coś ciekawego, ale nie chorego, tylko coś ciekawego, a najlepiej pozytywnego i ciekawego, to wtedy powstaje taki viral. Wyobraźcie sobie, że idziecie z wielkimi worami i zbieracie śmieci, uzbieraliście dużo śmieci i robicie akcje na Facebooka, wykop i wszędzie indziej i wtedy oni Was wykopują i inne media się z Wami zainteresowały, że Pan taki i taki zebrał super śmieci, a zebrał te śmieci po to, bo szuka pracy. Dla większości Was coś tam się nie zgadza. Co, ja będę śmieci zbierał? Dobra, ale na dużo stanowisk pracy
tym jak się tak wyróżnisz, to naprawdę dużo ofert pracy do Ciebie przyfrunie. Tym bardziej, że media społecznościowe viral tworzą, bo podchwycą jakąś ciekawą sprawę, ciekawy temat, ciekawy sposób szukania pracy i wtedy Was promują. I one rozsyłają o Was, że taka osoba, a taka osoba wyróżniła się czym? Pamiętaj, znowu mówimy o tym samym. Jesteś w 95% takich samych ciętych pod linijkę, to jesteś spalony. Musisz być trochę inny, ale nie tak jak ci artyści. Freelancerzy, youtuberzy i wszelka inna patologia. Chodzi o to, żebyś się w sposób pozytywny wyróżnił. Jakbyś posprzątał i zrobił akcję, że sprzątałeś po to, żeby pokazać, że szukasz pracy, to by Wam gazety zdjęcia robiły z Twoim CV i by naprawdę odzew. Ja Ci mogę to od razu gwarantować. Odzew do Ciebie by był, że chętnie Cię zatrudnią. Naprawdę by był. Jeżeli zrobisz ciekawą akcję w sposób pozytywny, to Ci od razu mogę powiedzieć. Wygrasz praktycznie z wszystkimi innymi. Wiele osób też szuka pracy w sposób ciekawy. Mianowicie tworzą reklamę, czyli Google Ads na przykład. Reklama, która wyświetla się w internecie. Oczywiście musisz trochę za nią dać, ale żeby zarobić, musisz posmarować. Bo pamiętaj, bo nawet jak nie wydajesz na tą reklamę, no to z reguły przecież musiałeś pójść na studia, musiałeś pójść na szkolenia, często były to z własnych Twoich pieniędzy, więc tak czy tak musiałeś posmarować, a w tym miejscu akurat na reklamę można wydać VAT, czyli z jakimś tam banerem, grafiką czy tekstową, obojętnie jaką. Szukam pracy, krótko o sobie. I ta reklama się wyświetla na różnych stronach. Możesz wybrać profil, czyli swój specjalizację zawodową i co się okazuje, że dzięki reklamie, którą wykupiłeś, znalazłeś ofertę pracy. Przecież dyrektorzy, HR-owcy i tak dalej też przeglądają internet i im też reklamy się wyświetlają. No chyba, że adbloki mają, no ale to wtedy nie zapłacisz Ty za reklamę z tego powodu, że ona się nie wyświetliła. To też jest sposób, żeby znaleźć coś ciekawego. Ogólnie gazet ja bym nie polecał, chyba że branżowych. Jeżeli jesteście w jakiejś branży i w tej branży dostaje się jakaś gazeta, w mojej na przykład się dostaje kilka specjalistycznych, no to możecie w tej gazecie też zamieścić reklamę w jakiś sposób. Możecie się dogadać z tą gazetą na przykład, że za darmo Waszą reklamę oferty pracy wystawią. Na przykład jakbyście byli naprawdę fachowcami w tej dziedzinie i napisali dla nich kilka artykułów. Przykładowo. Sprawdzały się też pomysły wystawiania aukcji internetowych z czymś ciekawym, czyli na przykład zrobię dla kogoś coś ciekawego, nie wiem, mebelek, cokolwiek. Jeżeli jesteś stolarzem, no to aukcję wystawiasz, że zrobisz dany mebel ręcznie i szukasz pracy, a ta aukcja to jest Twoja oferta pracy tak naprawdę i tego nie kryjesz, nie, że jakieś tam zawaluowane, że ktoś musi znaleźć to, że to jest oferta pracy i się domyślać, o co tam Ci chodziło, tylko od razu, że aukcja, szukasz pracy, a jak Ci tam gdzieś tam praca zniknie i kto najwięcej kasy da za daną rzecz, to powiedzmy dostanie ten mebel, jak jesteś stolarzem, który sam zrobisz. To jest przykład, ale możecie aukcje przecież zupełnie różne wystawić, które będą ciekawe, może viral, może się media tym zainteresują i to tak się też rozwija. Pamiętajcie, może możliwości macie nieograniczone, ograniczona tylko wyobraźnia, jak szukać w sposób kreatywny swojej pracy. Dobra, bardzo ważny punkt, który też będzie w innym filmie, jak zarabiać więcej na etacie, a mianowicie jest to nie ograniczaj się. Nie ograniczaj się, jest to punkt, który znowu sprowadza ludzi do ciętych jak po linijce. A tutaj chodzi o to, że większość osób szuka pracy najlepiej na swoim osiedlu, najlepiej we własnym, nie wiem, koło domu, ale część już szuka na terenie własnego miasta. Bardzo mała grupa osób, oczywiście tysiącowo dużo, tylko spośród całej puli mała, która już w innym mieście szuka pracy i bardzo mała grupa, to są naprawdę już specjaliści, a możecie mi wierzyć, najlepsi specjaliści szukają pracy nie no tak, tylko cały kraj albo całą Europę traktują jako rynek pracy. Pomyślcie sobie teraz trzeźwo, jeżeli jesteście w jakiejś dziedzinie się zajmujecie, to teraz zobaczcie sobie oferty pracy, luknijcie. W niektórych dziedzinach jest, specjalizacjach, jest tak, że nieważne gdzie, to i tak jest gówniana ta sama płaca. Gówniana lub nie gówniana, ale jest podobny ta sama, powiedzmy, zakres zarobkowy. Ale w niektórych innych zawodach się okazuje, że w danym mieście, przykładowo w Szczecinie, zarabiacie sobie 8, ale jakbyście ofertę wybrali sobie w innym mieście, to byście mogli zarobić 15. Tak bywa. Dlatego nie ograniczajcie się często do jednego miasta, czy nawet do kraju. Wiem, jakie macie rodzinę, jesteście gdzieś przykorzenieni, to jest ciężej, ale jak nie jesteście, to traktujcie jak najszerszy rynek pracy, to wtedy macie największe pole wyboru i pole manewru i największe realne możliwości zarobkowe. Dobra, punkt bardzo ważny, jak już dojdzie do jakiejś rozmowy kwalifikacyjnej, mianowicie przygotuj się na nią. Dlatego, że tu nie chodzi o jakieś typowe, szukasz pytanka, które są w internecie opublikowane, typowe pytania na rozmowy kwalifikacyjne i je przerabiasz jeden po drugim.
Tutaj chodzi o to, przygotuj się na rozmowę, przygotuj się mówienia o sobie, przygotuj się w taki sposób, że poczytasz o tym firmie, gdzie masz być zatrudniony, żeby coś o niej wiedzieć, coś kojarzyć, czym oni się zajmują i żeby trochę wiedzieć w tej technologii, co się zajmują. Jeżeli jesteś już specjalistą, to dla Ciebie to jest takie, że tam specjalnie nie musisz czytać, bo się na tym znasz w tym zakresie, co Ty byś miał robić w danej firmie, ale o tym pracodawcy dobrze coś wiedzieć. Przygotuj się mianowicie w taki sposób, że siadasz na tej rozmowie i możesz sobie swobodną dyskusję toczyć na ten temat. Oczywiście to nie dotyczy wszystkich ofert pracy, to co ja mówię w tym filmie, dlatego że rynek jest różny. Samych różnych zawodów są dziesiątki tysięcy, a nawet spokojnie mogę powiedzieć, że setki tysięcy różnych zawodów istnieją, dlatego to nie sprawdzi się u wszystkich, natomiast w dużej mierze ma to swoje odzwierciedlenie w tym, co mówię, a w zasadzie w większości nawet zawodów. No i sprawa na koniec, a mianowicie w miarę śmieszna, ale istotna. Pytanie, ile chcesz zarabiać, bo dla wielu osób jest to problematyczne. Pamiętajcie, bardzo ważna rzecz i powiem Wam od razu z doświadczenia, na tym pytaniu odpada duża część osób. I teraz dam Wam do myślenia i powiecie, kurde, nie myślałem na ten temat, ja pierdykam. I może dzięki temu będziecie w przyszłości zarabiali więcej. Pytanie, ile chcesz zarabiać, nie jest pytaniem ciężkim dla Was i nie jest pytaniem złym. Po pierwsze, nie idziecie do roboty po to, żeby tam siedzieć. No, niektórzy idą, żeby siedzieć, bo im się nie chce siedzieć w domu. Natomiast w większości z Was idziecie do roboty po to, żeby zarobić, a nie po to, żeby wegetować, czy po prostu tam spędzać czas. Pytanie, ile chcesz zarobić? Najgorsze, jaką możecie na to pytanie udzielić odpowiedzi, to jest podstawa. Albo ile dacie. Albo powiedzieć tyle, ile wynosi minimum krajowe. Albo nie wiem. Pamiętajcie, jeżeli się oceniacie najmniej, w większości zawodów, to jesteście skreśleni już na dzień dobry. Z reguły Januszeksy tylko szukają pracownika, który powie, ile chcesz zarabiać i on powie najmniej, o, to dobry, takiego biorę. To tak nie działa. Nie wiem, jak Wy sobie to wyobrażacie, jeżeli Wy mówicie na rozmowach kwalifikacyjnych, no podstawę, to myślicie, że po co ta rozmowa była kwalifikacyjna? Jakby oni chcieli podstawę, to by podali podstawa wynagrodzenia, przyszło tych ludzi, ci co się godzą na tą podstawę, koszty by mieli mniejsze wtedy prowadzenia rekrutacji i tak dalej, i tak dalej. To po co by mieli oni się pytać, ile Ty chcesz zarabiać, jakby im chodziło o to, że oni chcą dać Ci jak najmniej. To by się miało z celem, dawaj od razu Ci czapkę zakładamy, bo w ofercie by podali minimum. I teraz to, co Wam się przyda, mianowicie lepiej powiedzieć za dużo niż za mało. Jak powiecie za dużo i zobaczycie, wiecie, na rozmowie, no to pamiętajcie, że możecie wtedy powiedzieć, no okej, no tutaj w sumie nie mam jeszcze takiego doświadczenia, albo tutaj zanim się też wdrożę, to też jest taki fakt, że nie będę pełno takim wartościowym pracownikiem, no to możecie obniżyć swoje wymagania, czyli powiedzieliście 100 milionów, że chcecie zarabiać, to możecie powiedzieć potem 50 milionów. To możecie potem powiedzieć niższą stawkę, macie pole manewru, nie? Pole manewru, jak powiecie za dużo, najpierw jest. Powiedzą na przykład, nie możemy Ci tyle dać. No dobra, no to 500 niżej, no mogę, nie? No to wtedy, no na to moglibyśmy się zgodzić. Z reguły w ten sposób to się kończy. Natomiast jak powiecie od razu podstawa, minimum, albo jakieś śmieszne, małe w Waszej specjalizacji zawodowej wynagrodzenie, to z reguły jest taka zasada, że się skreśla Was z listy, dlatego że ktoś nie wycenia się sensownie, to znaczy, że jest gówno warty. Dlatego pamiętajcie, jak podacie za dużo, macie możliwość korekty do jakiegoś satysfakcjonującego dla Was obydwu prawdopodobnie poziomu wynagrodzenia, natomiast jak podacie za mało, no to jesteście z reguły skreślani od razu z listy, że niekoniecznie szukamy takich kandydatów. Dobra, jeszcze ostatnia sprawa, którą powiem na koniec, ale zanim dostanę minusy pewnie, ale ją powiem, bo nie ma co ukrywać. Praca na etacie jest najgorszym sposobem zarabiania pieniędzy, dlatego że tak naprawdę najdrożej wychodzi ona dla Was. Spędzacie cały dzień w pracy, praktycznie cały czas w pracy siedzicie, nie możecie odliczyć od dochodu sobie kosztów uzyskania przychodów i tak dalej. Jak macie własną działalność, nawet jednoosobową, to wtedy możecie w koszty, oczywiście w zależności od sposobu rozliczania, możecie w koszty wrzucać różne rzeczy. Kupujecie sobie do domu laptopa, ale on Wam potrzebny jest do pracy, wrzucacie go w koszty. I w inne rzeczy możecie też wrzucać w koszty, co będzie się o tę Waszą koszty uzyskania przychodu ocierało. Natomiast co będzie się odnosiło do kosztów uzyskania przychodu. Natomiast jak jesteście pracownikami na etacie, no to nie możecie odliczać sobie kosztów uzyskania przychodów praktycznie wcale, bo w myśl tego te koszty nie powstają, bo pracodawca ma koszty. A druga rzecz, że na etacie, pamiętajcie, inna sprawa jest, że szklany sufit jest bardzo nisko. Ten szklany sufit jest bardzo, bardzo nisko. Jak robicie już u siebie, na swojej działalności,
to szklanego sufitu nie ma żadnego. Jest możliwości Wasze przerobowe, ale potem zatrudniacie kogoś następnego i potem znowu możliwości przerobowe są większe. Natomiast jak macie jednego pracownika i Wy jesteście nim samym, no to na JDG to w zasadzie jesteście dalej etatowcami, tylko we własnym zatrudnieniu. Zatrudniacie sami siebie. Ale tu nie o to chodzi. Chodzi o to, że szklany sufit jest na etacie, gdy pracujecie u kogoś bardzo szybko i bardzo płytki. I tam naprawdę nie zarobicie więcej. Cokolwiek nie zrobicie, to dużo swojej kasy nie podniesiecie. Natomiast oczywiście nie do wszystkich zawodów to się tyczy, tylko do zawodów, które mogą mieć własną działalność, czyli dobrej połowy zawodów, gdzie możecie pracować na własnym. I jak już macie to własne, to się okazuje, że pewnie więcej czasu będziecie pracowali, będziecie musieli się zajmować większą ilością spraw, chyba że je zaczniecie delegować, ale się też okaże, że macie możliwość zarabiania o wielokrotnie więcej. Nie 2 razy więcej, tylko nawet 50 razy więcej w niektórych dziedzinach. Ale to oczywiście nie od razu, tylko jak się to Wasze własne rozwinie i pewnie jeszcze zatrudnicie kolejne osoby. Ale naprawdę jest to wielokrotnie często więcej. Dlatego jeżeli macie możliwość, Wasz zawód stwarza możliwość do stworzenia własnej działalności, to warto to też w przyszłości, gdy będziecie już naprawdę specjalistami, dobrymi w tej swojej dziedzinie, wziąć to pod uwagę. Dobra, to tyle z mojej strony. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Zapraszam na następne. Zostawcie komentarz i oczywiście zachęcam Was do polubienia, subskrybowania i polecenia tego filmu dalej. Byłoby mi bardzo miło, jakbyście go polecili swoim znajomym i gdzie tamkolwiek wepchnęli, żeby on się też ten film pojawił. Dzięki za obejrzenie. Zapraszam na następne materiały. Hej!